Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Na prośbę wielu z Państwa przygotowałam taki materiał na temat alergii, ponieważ mamy wczesną wiosnę i alergie są niestety nieodzowne u niektórych z Państwa. Jak sobie z tym poradzić i jak się ustrzec? Proszę posłuchać, zapraszam serdecznie. Wyróżnia się przede wszystkim 4 główne i najpopularniejsze rodzaje uczuleń, które determinują zarówno reakcję organizmu, jak i sposób leczenia. Mamy alergię pokarmową, mamy alergię kontaktową, alergię wziewną i alergię iniekcyjną. Na co można mieć alergię? Najczęściej, bo aż w 70% pyłki traw, kwiatów, chwastów, zbóż oraz drzew. Mamy wtedy do czynienia z tak zwaną pyłkowicą. Do tego dochodzą pleśnie na skórki zwierząt domowych, takich jak pies, kot, chomik czy jakieś inne zwierzę, nawet na ptaki, na papugi można być uczulonym. Roztocza kurzu domowego, cząsteczki opon samochodowych i niekiedy alergeny bakteryjne i wirusowe. Jakie są rodzaje alergiczne? Możemy je podzielić na sezonowe, czyli tutaj pyłki roślin, najczęściej traw, i całoroczne, na przykład roztocza, grzyby czy sierść zwierząt. Co jest najbardziej alergiczne? Do najczęściej uczulających pokarmów należy białko mleka krowiego, jaja, pszenica, zwłaszcza u dzieci. Ponadto ryby, owoce morza, orzechy, pomidory, seler i niektóre przyprawy. Uczulają także dodatki stosowane w pokarmach, na przykład pochodne siarki, czyli na przykład występujące w niskiej jakości winie. Co to jest alergia i jakie są jej objawy? Najpoważniejszym objawem reakcji alergicznej jest wstrząs anafilaktyczny. W jego czasie alergik odczuwa niepokój, osłabienie, kołatanie w klatce piersiowej, katar i swędzenie w gardle. Mogą wystąpić u niego także wymioty, rumień, opuchlizna, bąble i pokrzywka skórna. Co zrobić, żeby pozbyć się alergii? Pierwszym krokiem jest unikanie, a jeśli jest to niemożliwe, to ograniczenie ekspozycji na alergen. Krokiem drugim jest walka z alergią za pomocą leków, tak zwanych leków przeciwhistaminowych. Kolejną metodą, jaką stosuje się powszechnie z alergią, jest immunoterapia, czyli odczulanie. Znaczenie warzyw, zwłaszcza tych ciemnozielonych, wciąż jeszcze nie jest wystarczająco silnie podkreślane. A jako że trawy zbożowe, skoncentrowane pożywienie zielone powinny obok zielonych warzyw znaleźć swoje stałe miejsce w naszej codziennej diecie. Życie wyszło z wody. Woda też dostarcza nam mikroalg, w tym takich, które korzystnie wpływają na witalność naszego organizmu. I tutaj pod lupę naukowców wyjątkowo często trafia chlorella, czyli jednokomórkowe maleństwo z biopotencjałem, który zadziwia świat naukowców. Zmęczenie, ospałość, znużenie, brak tak zwanej iskry życiowej to tylko kilka dokuczliwych objawów, którymi organizm sygnalizuje pracę na jałowym biegu. Mocno odczuwa się to najczęściej wczesną wiosną i bywa kojarzone z wiosennym przesileniem. Czujemy się wtedy cokolwiek dziwnie, dzięki większej ilości słońca, krew w żyłach żwawiej buzuje i bardzo by się chciało, jednak najczęściej brakuje nam po prostu tej takiej wewnętrznej werwy i fizycznej siły do podejmowania wyzwań, które stawia przed nami każdy dzień. A wystarczy do menu wprowadzić sok z jęczmienia i chlorellę, żeby wiele zmieniło się na lepsze, aby alergie odeszły w zapomnienie.
I tutaj, drodzy Państwo, studia badawcze przeprowadzone przez Uniwersytet Cornell wykazały, że niedobór magnezu powoduje w sokach organizmu obniżenie poziomu wapnia i potasu. Dzieje się to nawet w przypadku, w których substancje mineralne spożywane są w wystarczających ilościach. Ale jeżeli zapewnimy organizmowi odpowiednią ilość magnezu, automatycznie wzrasta poziom potasu i wapnia. Magnez jest nieodzowny dla poprawnej mobilizacji wapnia w kościach i ciele oraz dla podtrzymania potasu w komórkach naszego organizmu. I w wyniku stresu, ciężkiej pracy fizycznej, treningów sportowych albo pracy nocnej do organizmu trafia więcej sodu, a wydalanego jest więcej potasu, co objawia się nieustannym przemęczeniem. W przypadku niewystarczającej ilości potasu w organizmie ciało spowalnia ruchy mięśni oraz procesy myślowe. Aby zapobiec dalszej utracie potasu, stajemy się wówczas ociężali, śpiący, a jęczmień natomiast stanowi bardzo dobre źródło potasu. Witamina C, a alergia, wbrew pozorom, ma bardzo wiele ze sobą wspólnego. Dotychczas jej stosowanie kojarzyło się wszystkim z przeziębieniem i z wzmacnianiem organizmu w okresie jesienno-zimowym. Okazuje się, że witamina C jest naturalną substancją o działaniu antyhistaminowym i może być pomocna w walce z różnego rodzaju alergiami. Liczne badania pokazują, że choroby alergiczne są związane ze zmniejszonym poziomem askorbinianu, czyli witaminą C, w osoczu, który jest kluczowym fizjologicznym przeciwutleniaczem. Większość objawów alergicznych, takich jak wysypka świąt, zaczerwienienie, nieżyt nosa, samoistnie ustępuje po kilku godzinach od kontaktu z alergenem. I wspomniane objawy tracą na intensywności wraz z upływem czasu, niezależnie od przyjętego preparatu zawierającego wapń, którego jest wystarczająco dużo zielonej żywności w soku z jęczmienia. Dla wzbogacenia, dla wzmocnienia tego efektu warto właśnie sięgnąć po sok z jęczmienia i chlorellę, gdyż zawarte tam wapno z kwercytyną wykazuje działanie antyhistaminowe, przeciwzapalne i zmniejsza przepuszczalność drobnych naczyń krwionośnych. Kolejną zaletą chlorelli jest to, że działa jako immunostymulant. Badania potwierdzają, że wzmacnia naturalne mechanizmy obronne organizmu. Wiosną to bardzo przydatna właściwość, gdyż w marcu jak w garcu, kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata, tu zawieje, czasem jeszcze gdzieś jakieś zamiecie się zdarzą, potem słońce zanadto nas rozgrzeje i nagle może okazać się, że ta cudowna wiosenka, na którą z takim utęsknieniem czekaliśmy, zagrała nam na nosie i to zagrała nie fair, czego efektem mogą być na przykład niedomogi gardłowe czy kichanie. Prawidłowej aktywności układu odpornościowego sprzyjają zawarte w komórkach maleńkich glonów polisacharydy, peptydy, barwniki oraz lipidy, w tym sulfolipidy. Te ostatnie są źródłem siarki, która jest niezbędna do tworzenia mostków disiaczkowych, czyli struktur, dzięki którym złożone białka, w tym enzymy i hormony, mogą utrzymywać właściwą im strukturę przestrzenną. A dzięki temu działać i wspomagać pracę naszego organizmu na wielu jego poziomach. Kto z Państwa interesuje się tematem ALK, ten wie, że istnieją doniesienia, z których wynika, że te jednokomórkowe maleństwa mogą powodować alergię. Ale chwileczkę. Można się przed tym ustrzec, ponieważ udowodniono, że potencjalnie alergie wywołane mogą być jedynie przez unoszące się w powietrzu komórki tych mikroglonów.
Te same algi, ale spożyte w postaci suplementu diety, czyli w proszku bądź tabletkach, przynoszą tylko korzyści dla naszego organizmu. I tutaj sok z młodego jęczmienia nie zawiera glutenu, co czyni go wolnym od od alergii i uczuleń. Jednak niektóre gotowe produkty mogą być zanieczyszczone w procesie produkcji, dlatego ważną rzeczą jest stosowanie czystego soku ze sprawdzonego źródła, potwierdzonego badaniami. To nie może być trawa wysuszona i zmielona, ponieważ człowiek powinien trawę pić, a nie ją jeść. Nie mamy żołądka krowy, kozy czy jakiegoś innego zwierzęcia, które radzi sobie z jedzeniem trawy. Siano na przykład trawy jest szalenie szkodliwe dla naszego układu trawiennego, gdyż celuloza, która tam jest zawarta, uszkadza nasze kosmki jelitowe, w wyniku czego mogą powstać wrzody i guzy w jelitach. Sproszkowany sok z młodego jęczmienia dostarcza również nam witaminy A, witaminę C i witaminę E oraz wiele innych, ale jedną z największej ilości witamin, jaka się znajduje w zielonym soku z jęczmienia, to są witaminy z grupy B.